Dzień dobry, witam was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a dzisiaj mam, słuchajcie, niekoniecznie może powiem, spełnienie moich marzeń, ale bas sygnowany, oryginalny w pewnym momencie przez mojego największego idola, czyli Marka Hoppusa z Blink-182. Jest to nowa odsłona jego basu, czyli jest to Jaguar. Musiałem tą gitarkę posiąść. Koniec, kropka. Musiałem. Wiem, że przesyłaliście mi wiadomości, że ona istnieje, ale nie, chyba dziękuję wam za to. Nie dziękuję. Ale i się wkopałem. Dobra, o wszystkim pogadamy na temat tego instrumentu po czołóweczce. A póki co łapeczka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. No i oczywiście co? Jedziemy tuż za czołówką. No dobra, słuchajcie, oto i on. Oto i on. Oryginalna, fenderowska sygnatura Marka Hoppusa z Blink-182. Mimo że w tym momencie jakoś nagminnie Blinka nie słucham, to te 20 lat temu to była nawet więcej. Nawet więcej. To była miazga. To był po prostu mój ukochany zespół. Godzinami grałem na gitarze, na basie te piosenki, te pierwsze kilka albumów, to mogę wam z marszu zagrać na wszystkim. No i wiadomo, to były trochę inne czasy, inny dostęp do instrumentów, wtedy się marzyło i na tych marzeniach się poprzestało. W pewnym momencie, ileś lat później, była opcja, żeby część tych marzeń spełnić. Co prawda dostać oryginalnego basa Marka Hoppusa, który tam był właśnie wydany w latach 2000, tam 2006 była jeszcze jedna wersja, no to ograniczyło z cudem, chociaż już wam się raz przyznałem, miałem oryginalną sygnaturę, tylko w nie do końca moim kolorze i w sumie ją sprzedałem i trochę żałuję, ale no nie będziemy tych brudów rozgrzebywać, ale sami wiecie, że jakąś taką wersję Marka Hoppusa mam. Co prawda nie jest to oryginał, jest to gitara robiona na wzór, w której to kupiłem korpus, w sumie kupiłem gitarę, i w sumie z tego, co kupiłem, to został sam korpus i pickguard. Tutaj są oryginalne przystaweczki, nowy mostek, gryf fenderowski, inne klucze. I materiał na temat tego wszystkiego oczywiście na kanale znajdziecie. No ale stwierdziłem, że kiedyś ten oryginał muszę mieć, a że to są naprawdę limitowane edycje i tych fanów wcale nie brakuje. No to jak się dowiedziałem, że wychodzi nowa sygnatura Marka Hoppusa i to oczywiście w tym zielonym kolorze. Co prawda nie jest to precek, tylko Jaguar. Stwierdziłem, dobra, biorę to. Okres oczekiwania dość długi, ale się udało, powiedzmy, powolutku odkładać kasiorkę i na tą gitarę uzbierać. No bo co jest takiego wyjątkowego w tych basach Marka Hoppusa? No to, że ma tutaj Seymour Duncana SPB3, to jest jeden temat. Natomiast w pewnym momencie Mark zaczął odwracać tą drugą kostkę. W sumie tą, która obsługuje te wyższe struny, tak? Jak sobie zobaczycie, to jest typowy układ preckowy. Tutaj jest w drugą stronę. Jakbyśmy sobie to tak w miarę mostkami przybliżyli, to jakby nie patrzeć, widzicie, no w tym momencie odległość między gryfem a mostkiem jest inna, więc niby precek, ale taki trochę nie do końca, ponieważ brzmi to znacznie inaczej. Mamy więcej ciepłoty w tym momencie tutaj w tej górnej przystawce, ale może sobie jakiś mały teścik potem tutaj zrobimy. No jest to po pierwsze teraz Jaguar. Wcześniej to był niby Precision, ale w sumie Jazz Bass i sobie nie było wiadomo, bo w tej wersji no to mieliśmy po prostu precka w obudowie Jazz Bassa z jednym pokrętełkiem. Tutaj mamy niby Jaguara. Jaguar z założenia powinna być to gitara o krótszej skali, natomiast Fender już sam niejednokrotnie te Jaguary robił w skali 30 cali, 32 cale, a to jest standardowe 34 cale tutaj. Z tym, że mamy tutaj gryf, grubość gryfu, takim właśnie jak w niektórych Jaguarach czy w Jazz Bassie, 38 mm, nie taki preckowy tam 42 czy 41,3 jak było wcześniej, więc w sumie fajne rozwiązanie. No to, że korpus jest z olchy sorki, podkłady.
Myślałem, że one później się przydadzą, a je wrzuciłem już do projektu. Bateryjka daje radę. Mówiłem o gryf standardowo klonowy z paseczkiem tutaj, chyba z orzecha nawet. Oczywiście cudownie wykończony, ja bardzo lubię wykończenia Fendera i wielokrotnie o tym wspominam. Podstrójnica Palisander, korpus Olchy, pewnie o tym mówiłem. Matching headstock, czyli w ten sam kolor główki. Tutaj fajną rzeczą, która mnie zaskoczyła, bo ja nawet nie czytałem specyfikacji tej gitary, dopiero jak do mnie przylazło, to poczytałem. To po pierwsze, oprócz tego, że mamy Seymour Duncana, perłową maskownicę i ona jest w ogóle odwrócona, to mamy mostek Hymas, czyli taki nietypowo preckowy, no stabilnie, bardzo ładnie się prezentujący, no i struny przewlekane przez korpus, bo tutaj mi się nie udało tych strun przewlec przez korpus, to sobie zobaczycie w materiale, oraz zobaczcie jakie przepiękne klucze vintage. Świetnie wyglądają, świetnie pracują, naprawdę powiem wam, że bombastycznie. No i co? Czy coś więcej na temat tej gitary jeszcze powinienem powiedzieć? Dobrze się w łapie czuję. No jeszcze jest oczywiście Octopus. Octopus tutaj na piętce oraz pokrowiec, w którym dostajemy, również ma wygrawerowanego Octopusa. Także słuchajcie, bardzo dziękuję firmie Fender, że po 20 latach powróciła i tak samo jak udało mi się kupić rok temu chyba sygnaturę Toma DeLonga, mimo że dzisiaj twierdzę, że za wybitnym gitarzystą, a tym bardziej wokalistą nie jest, to jednak miał ogromny wpływ na mój rozwój i miłość do muzyki, tak samo zresztą jak Mark Hoppus. No i co? Koniec gadania, trzeba pograć. Jestem na Fenderze Rumble podłączonym. Zrobię wam potem fotę tych ustawień wzmaka, które jest, bo teraz mam troszeczkę podbity kontur na środku. Etykietka, a niech wszyscy widzą, że gitara nowa. Naprawdę powiem wam, że grałem na niej 5 minut. To jest dopiero ten czas, w którym ja się będę chciał na niej pobawić. Jeszcze patrzę na baterię, ale nie. Profilaktycznie zmienię, słuchajcie, baterię i lecimy z próbkami dźwiękowymi. A przy okazji przypominam, że jako fan Blinka 182 nagrałem kilka blinkowych tematów. Jest Enema of the State grana full przeze mnie, jest Blink na marimbie, jest to jak ja śpiewam, piosenkę M&M's i chyba jeden z pierwszych materiałów na kanale What's My Age Again, jak gram jeszcze bez memnów. To też w opisie wam dam wszystkiego linki. Oczywiście oprócz tych takich, wiecie, typowo punkowych zagrywek, prawda? Swoją drogą, jak jesteście również fanami Marka Hoppusa, czy Blinka, czy cokolwiek, no to możecie zgadywać, jakie piosenki grałem. Mark miał taką swoją swój styl, że po pierwsze oprócz kostkowania bardzo dużo używał kwint i dwóch dźwięków, dlatego też wiele tych jego riffów właśnie jest takich może w jakiej to jest tonacji? Nie, chyba nie w tej. Walnąłem się. No, trudno. Tak to właśnie u niego wyglądało, tak samo jak mój jeden z ulubionych, bridge'owych momentów, czyli w What's My Age Again, nie? Jak jest to... Nie? Kto wie, czy wam gitarki potem w postprodukcji. Zresztą do tego nie dogram. Czy chociażby Carousel już grałem, ale chociażby jeden też z piosenek, który uwielbiałem. Nie?
No naprawdę tego. Ciekawe czy to zgadnie. Nie? Akurat nic blinkowego, po prostu jakieś kosztowanie gram wam w tym momencie. Dobra, teraz wyłączę tego Bright kontura i dowiecie się, dlaczego uwielbiam ten kontur grać. Z konturem brzmi to znacznie lepiej. To jeszcze inne punkowe. To już co prawda Fat Mike. A w ogóle słyszeliście, magia? Ten guzik mi się przycina i właśnie w połowie riffu nie załapał, dopiero teraz chyba załapał, albo i nie. O, teraz załapał, nie? No ale oczywiście wiadomo, że pełnoprawny bas niekoniecznie musi na tym grać tylko i wyłącznie fan. Nawet tonacji nie pamiętam do tego. A jak to idzie slapem? O, pięknie. Czy nie przewalam wam sygnału? Mogę przewalać. Nie mam żadnego kompresora tutaj odpalonego. Więc trochę zdejmę gain. No i trochę dżajwa. Trochę za dużo tego drive'a chyba było. Granie. Jeszcze bym mógł zagrać paluchami, nie? To jeszcze lubiłem zawsze grać. Ciekawe, czy znacie. Takie riffy też.
Nie, naprawdę, powiem wam, że absolutnie fantastyczny instrumencik. Co prawda podstrunicę można byłoby jeszcze trochę nawilżyć, wiecie, jak oni ją w tym Meksyku wrzucili do pudła, zanim to przyjechało, zanim się należało, to tam troszeczkę po tyłku ta podstrunica mogła dostać. Ale tak to poza tym to nie, no naprawdę bardzo fajnie przygotowany instrument. Co prawda jego cena jest totalnie zabójcza, bo trzeba wydać 6 klocków na niego. No ale to jest opłata za markę, tak? Opłata za sygnaturę. Zawsze tak było, zawsze tak będzie i tego nikt nigdy nie zmieni. I tyle w tym temacie. Natomiast bardziej jaram się tym za tą 6 niż tamtym. Co prawda. No, zwłaszcza, że tamtego to łatwiej da radę zrobić niż pewnie tego. Chociaż może niekoniecznie. Nie, tak czy inaczej jest. Zapomniałem wam jeszcze pokazać, że do tego w gratisie jeszcze są straploki. Ale to straplokki 6000 nie kosztują. Nawet ich jeszcze nie odpakowywałem. Straploki są dorzucone. Swoją drogą się ktoś walnął i zamiast 182 napisał 183. Nie no, cisnę bekę. Słuchajcie, to do widzenia jeszcze kilka fragmentów z jakimiś bębnami i nawet może nagram na tym Tomie DeLonge. Będziemy mieli taki komplecik. No i zapomniałem wam dać kilka takich przebitek a propos próbek między tym cudem a tamtym, więc jeszcze tak dosłownie na szybko. No niestety muszę sam przyznać się, że porównanie najlepsze nie wyszło, ponieważ tutaj mamy na dzień dobry troszeczkę bardziej wyciochrane struny, więc no ten brzmi naprawdę jak dzwon, a zacznijmy od tego, że to jest ta sama przystawka. Więc w teorii, że jeżeli drewno nie gra, no to powinien brzmieć w miarę podobnie, ale nie, to kiedyś wam zrobię. Piszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie naprawdę takie rzetelne porównanie brzmieniowe, to może być nawet film No Talking, taki 2-3 minutowy albo jakiegoś shorta między jednym a drugim, to piszcie komentarze. Jak będzie tych komentarzy sporo, to postaram się to zrobić po prostu
założę tu i tu dokładnie takie same struny, czyli będę musiał jakiś hajsik wydać na to, no ale jak będzie sporo chętnych, no to jak najbardziej myślę, że to wykonam. Słuchajcie, w tym momencie kończę ten materiał. Jestem zadowolony. Przez chwilę tak mówię, kurde, tak nadwyrężyłem budżet, ale nie. Fajny basik. Ciekawe, co bardziej z tym będzie teraz. No, będę pewnie nagrywał na jednym bądź na drugim, albo na moich innych basach. Dobra, a to już jest inny temat. No, może to nie jest za mądre, ale cieszę się, że cząstkę tego Marka Hoppusa, wiecie, mam tutaj w sobie. Co prawda on tego basu nigdy nie dotknął i pewnie nie dotknie, ale miał wpływ na jego twórczość i naprawdę Gostek miał przeogromny wpływ na mój rozwój muzyczny. Przecież wiecie, jak miałem lat 15, to moim największym marzeniem było wyjechać do Kalifornii i grać punk rocka. Jak widać, trochę mi się nie udało, ale staram się tego punk rockowego ducha przemycać i tutaj w nagraniach, i na koncertach z ABBA Classic, gdzie tylko się da, bo to naprawdę mi w łapach siedzi i w duszy i w głowie, i wszędzie staram się coś takiego wprowadzić. Nawet jak grałem w kościołach na mszach, a był taki moment w moim życiu, to też tam na akustyku cisnąłem takie punkowe riffy, ale no to jest już inny temat na inną opowieść. Słuchajcie, póki co gitara jest świętą krową, ale może będzie opcja wypożyczyć ją na Muzycznych Gratach. Po prostu musicie śledzić albo napiszcie do mnie wiadomość, bo ja na pewno nie będę z niej codziennie korzystał, więc jeżeli ktoś chciałby no po prostu poczuć to, co ja czuję w tym momencie przez miesiąc, 2, 3, no to może sobie taką gitarę pewnie wypożyczyć. Dam wam link lub napiszcie wiadomość, jeszcze raz mówię. A jakby ktoś chciał taki basik kupić, to niech kupuje. To również w opisie. Link wam podam do zakupu czegoś takiego. Chociaż kto wie, czy kiedyś ktoś nie będzie sprzedawał tego Precco Jazza sprzed 20 lat i ja się skuszę i go kupię, ale to sam tak naprawdę nie wiem, co będzie w tym wszystkim. To chyba tyle. Myślę, że dość długi materiał, ale no tak wygląda właśnie materiał, kiedy jest nagrywany totalnie, wiecie, z serducha. Ja bym mógł tutaj jeszcze siedzieć i na nim grać przez godzinę, ale myślę, że takiego materiału, no nie wiem, czy byście wytrzymali. A jak nie, to zrobimy live'a kiedyś takiego, że będę po prostu siedział i se grał na jednym czy na drugim basie. O, może to połączyć właśnie. Czyli porównanie tych dwóch basów, w trakcie będę zmieniał struny, potem grał na jednym, na drugim. No, co wy na to? Może taka koncepcja. Dobra. Jeszcze czas na jakiegoś szorcika, przebitki i tak dalej. Także póki co bardzo wam dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, nawet jeżeli nie jesteście fanem Blinka, nie jesteście fanem moim, nie jesteście fanem Fendera czy czegokolwiek, to napiszcie, jak się nazywa wasz pies, albo jakie zwierzątko byście chcieli mieć, lub co dzisiaj jedliście na obiad. Zawsze to pomoże w pozycjonowaniu filmu. A ja dziękuję serdecznie patronom kanału, dzięki którym kanał się może dalej rozwijać, dzięki którym zakupiłem kamerę do nagrywania 4K i jeszcze tak coś mi zaczął laptop szwankować w montażu, ale póki co się męczę, może coś kiedyś pomyślimy na tym temacie, także zachęcam również do zapoznania się ze Patronite. Macie też wtedy dostęp do odcinków przed premierą, czasami godzinę, czasami miesiąc, czasami pół roku. Różnie to bywa. No i zapraszam tak czy inaczej każdego z was do zapoznania się również z ofertą Muzycznych Gratów. Możecie też wbić na TikToczka, na Facebooczka, na Instagramka. I do zobaczenia. Kończę. Najchętniej to bym posiedział i sobie pograł, ale muszę iść do pracy. Tak to bywa. Także jeszcze raz, na razie, cześć i pa!